Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam dla Was grę Fear 2 o podtytule Project Origin. Zastanawiałem się, czy Origins, czy Origin. Project Origin. Powiem tak, po pierwszej części Feara raczej nie byłem za bardzo nahypowany na część drugą. Pierwsza część pod wieloma względami nie przypadła mi do gustu. Nie jest to popularna opinia, ale powtarzalność lokacji, nudne lokacje niestety sprawiało, że grało mi się w to źle. W tamtym czasie oczywiście. Dzisiaj w ostatnim odcinku, w jednym z ostatnich odcinków To było grane, mówiłem, że grało mi się troszkę lepiej niż kiedyś i faktycznie bardziej to doceniłem, natomiast elementy, które były w pewien sposób znamienne dla... Czekajcie, muszę coś wyłączyć. Znamienne dla Feara, czyli zwalnianie czasu i świetny ragdoll, niestety nie potrafiły przykryć totalnej nudy i powtarzalności części pierwszej. I część druga, wydaje mi się, że deweloperzy wzięli sobie to do serca, szczególnie tą powtarzalność tych wszystkich biurowców, które cały czas to samo i tam wałkowane, i część druga była już o wiele bardziej zróżnicowana. Bardzo fajnym pomysłem jest to, że historia dzieje się 30 minut przed zakończeniem części pierwszej, czyli za 30 minut odkąd zaczynamy grę, Pointman, czyli bohater pierwszej części Feara, wysadzi reaktor. To jest bardzo fajny motyw. Oczywiście tutaj mamy innego bohatera, nazywa się on Beckett i wraz z oddziałem Delta zostaje zrzucony, aby odzyskać czy przejąć niejakiegoś typa, właściwie tam CEO Armacham Technology Corporation. I on się nazywał, patrzę na YouTubie, na internecie, bo on miał dziwnie jaki Genevieve Aristide. Okay, Genevieve Aristide. Zupełnie tego nie kojarzę, jego imienia i nazwiska. No i oczywiście bardzo szybko zaczyna pojawiać się Alma w zwidach naszych bohaterów, no i cała historia zaczyna nabierać tempa i okazuje się, że walczymy oczywiście też z różnymi zwidami, które się głównemu bohaterowi pokazują. To, co część drugą odróżniało od części pierwszej, to przede wszystkim większe zróżnicowanie. Nie na tyle, żeby było to coś specjalnie jakby niesamowicie odróżniającego gry, ale faktycznie tutaj więcej elementów zostało dodanych. Niestety te elementy składowe, takie z których gra była słynna, czyli słynny ragdoll, kołkownica i oczywiście slow-mo, przy drugiej części już nie robiły takiego wrażenia. To jest problem większości gier, gdy stara się drugą część oprzeć na świeżym pomyśle części pierwszej, pewnym założeniu z części pierwszej, które było świeże. No i oczywiście daje się to w części drugiej, to już nie jest to samo, już nie do końca działa tak dobrze jak w części pierwszej. Tutaj niestety faktycznie to odczułem. Cały ten reflex time i kołkownica, już nie były takie. Było to czymś, spowszedniało to po prostu. Myślę, że to jest dobre określenie, że to po prostu spowszedniało. Ale tak jak mówię, twórcy kilka rzeczy dodali nowych, między innymi bardzo fajne poruszanie się mechem i strzelanie, można czuć wtedy moc, że jesteśmy w ogóle wszechmocni, tak? Jak to się w ogóle stało, że zagrałem w Feara 2, skoro część pierwsza mi się nie podobała? Miałem w pracy kolegę, który był wielkim fanem części pierwszej i gdy wyszła część druga, on sobie tą grę kupił na PC-ta i ja niedługo później dzięki specjalnej stronie ściągnąłem sobie kopię, żeby odpalać kopię zapasową i też sobie w Feara 2 zagrałem. Sama gra oczywiście nadal jest takim klasycznym shooterem i można powiedzieć, że gra ma ten problem, że jest to taki trochę generyczny shooter. W pierwszej części może to jeszcze nie było tak widoczne, bo te elementy właśnie składowe, które powiedziałem wcześniej, były na tyle jakby nowe i świeże, że nie miało się wrażenia, że to jest generyczny shooter. Niestety w części drugiej bardzo często łapałem się na tym, że wydawało mi się, że to taki trochę shooter z jakiegoś takiego wrzucasz, ma być ludek, strzelać, wajchę bierzesz i ci powstaje Fear 2. Absolutnie nie chcę tutaj
negatywnie jakoś na temat Feara 2 się wypowiadać, ponieważ na pewno podobał mi się bardziej niż część pierwsza. Przede wszystkim dlatego, że gra, tak jak mówię, no miała więcej tych, zmieniało się coś, nie działo się to cały czas w tych nudnych biurach. Oczywiście najważniejszym, może nie najważniejszym, ale najbardziej efektownym momentem jest wysadzenie reaktora, które tutaj oczywiście jeszcze, bo gra jest z 2009 roku, jeszcze nie do końca można było pokazać tak jak pewnie twórcy chcieli, ale w tamtym czasie, gdy grałem, faktycznie był to moment taki, który sprawiał wrażenie wow, po prostu wow. Natomiast jeżeli tak zaczniemy sobie w tego Feara grać, no to niestety koniec końców dzisiaj nie jest to gra, która oferuje cokolwiek, co mogłoby przeciętnego gracza przyciągnąć. Jeśli nie miałeś okazji zagrać w Feara, no to faktycznie druga część nie będzie w ogóle tytułem, który w jakiś sposób Cię porwie w którymś momencie i stwierdzisz, że jest to świetne. Wydaje mi się też, że gra troszkę lepiej straszyła niż część pierwsza. Jest to bardzo subiektywne podejście, bo ogólnie mnie tam Fear za bardzo nie straszył, ale wydaje mi się, że część druga robiła to troszkę lepiej, znaczy były tam lepsze te motywy straszące, bardziej mi się to podobało, natomiast no to nie jest taki do końca horror. Powiedzmy sobie szczerze, później na przykład Condemned robił to o wiele lepiej, czy nawet część druga. Co prawda tam to nie był shooter, znaczy nie był gra, która nie można było zaliczyć takich klasycznych shooterów, ale zdecydowanie lepiej potrafiła przestraszyć niż robił to Fear w obydwu częściach tak naprawdę, bo ta druga część też jakoś specjalnie, tak jak mówiłem, nie jest to, robi lepiej, kilka momentów jest lepiej zrobionych, ale w mojej opinii nie jest to nic takiego, co by miało jakoś, miałbym stwierdzić, że to jest super horror, czy coś. Na uwagę zasługuje też przedziwna końcówka części drugiej. Jak pamiętacie, tutaj spoiler, ale w zasadzie spoilerowanie gry z 2009 roku to już chyba nie jest spoiler. Zwłaszcza, że część trzecia rozpoczyna się w zasadzie tam, gdzie została część druga, więc to nie jest do końca spoiler. No na końcu się okazuje oczywiście, że Alma jest w ciąży. Gdzieś czytałem na jakiejś stronie, że Fear 2 został właśnie dodany do takiej listy 10 gier z najbardziej dziwacznymi zakończeniami. Okazało się, że to zakończenie, kiedy Alma jest w ciąży, jest właśnie takim dziwnym zakończeniem. Nie do końca zrozumiałem, co tak naprawdę się tutaj stało. Natomiast wracając do samej rozgrywki, nawet powiem Wam, że ciężko powiedzieć mi coś więcej na temat gry, która jest tak naprawdę, w zasadzie już wszystko o niej powiedziałem, tak? Chodzisz, strzelasz, masz możliwość zwalniania czasu, masz kołkownicę, wszystko co było w części pierwszej jest w części drugiej, plus jeszcze ten mech, w którego wsiadamy i wtedy możemy faktycznie poczuć, że mamy moc potężną w lędźwiach. Natomiast gdy grałem, pamiętam, skończyłem Feara 2, odłożyłem go na półkę i stwierdziłem, że tak naprawdę jest to gra, w którą gdybym nie zagrał, to absolutnie nic bym nie stracił, bo nie jest to nawet, wiecie, ogólnie większość gier jest tak, że jak mamy część drugą, to jest jakaś ewolucja samej gry, że do czegoś to prowadzi, jest coś nowego. Natomiast tutaj miałem wrażenie, oczywiście widać, że ta oprawa się troszkę zmieniła, jest lepsza oczywiście, ale miałem wrażenie, że to tylko taki mission pack do części pierwszej. Nie za wiele tam się zmieniło pod kątem samych mechanik i samej takiej przyjemności, którą się czerpało z gry. Wiem, że dosyć mocno jadę po tym Fearze i pewnie wielu z Was jest tutaj, nie może się ze mną zgodzić, tak, bo uważacie, że Fear jest absolutnie fantastyczną grą. Tylko polecam, jeżeli graliście faktycznie w niego lat temu 15, to polecam go sobie jeszcze raz odpalić i zobaczycie, że ta gra wcale tak dobra nie jest. Natomiast przy części drugiej, no cóż, nie mogę powiedzieć, że grało mi się w to źle. Wydaje mi się, że na pewno grało mi się w to lepiej niż w część pierwszą. Jeżeli chodzi o oprawę, pierwsza część zachwycała tymi cieniami, pamiętacie, to było, te cienie były takie, ale było to na tamte czasy, było czymś absolutnie nowatorskim, jak gra miała dosyć potężne wymagania sprzętowe i to było takie ok. No tutaj w tej części niestety już to
no nie robi takiego wrażenia. Technicznie nie było nic, co by mogło jakoś zaskoczyć, tak? Była to taki można powiedzieć bezpieczny sequel, czyli zróbmy to samo, co w części pierwszej i dodajmy jakąś maluteńką wisienkę na torcie. I niestety to jest niestety ten problem. Aczkolwiek powiem Wam, że jak sobie tak z ciekawości czy przeczytałem troszkę opinii na temat Feara, to bardzo wielu ludzi uważa, że jest to jedna z najgorszych gier od Monolitu. Z tym się też nie zgodzę, bo nie jest to na pewno najgorsza gra. Strzelanie jest zrobione bardzo fajnie, znaczy bardzo dobrze, że tak powiem, samo strzelanie oczywiście. Samo to, ta technika zwalniania czasu, chociaż może się jej przejadła, nadal spełnia swoje zadanie. Kołkownica również, jak zwykle, jest to absolutnie fantastyczna broń, więc nie mogę powiedzieć, że ta gra jest najgorszym tytułem od Monolitu. Natomiast na pewno ponownie w grze, pomimo że gra jest krótsza, według mnie, znaczy jest krótsza niż część pierwsza, wkrada się niestety w którymś momencie taki schemat i powtarzalność i znowu biura i tak dalej. Powiem Wam, że momenty, w których w grze wychodziło się na otwarty teren, to było jak hausty powietrza. Potem znowu się wracało do tych biur i znowu te biura i przeszklone ściany i stoliki i te foteliki. No i to jest właśnie ten element Feara, który pewnie starano się jakby zachować, żeby było to spójne z częścią pierwszą, a no był to element, który niestety tutaj mnie osobiście męczył i niestety no w części drugiej też to zostało zachowane, chociaż no, zdecydowanie jest tego mniej. Pytanie, czy warto dzisiaj zagrać w ogóle w Feara? Powiem Wam tak, jeżeli graliście w część pierwszą, no to żal by nie było zagrać w część drugą, zwłaszcza, że gra jest jakby zamkniętą trylogią, znaczy tak naprawdę trylogia, jeszcze mamy Mission Paki, tak, tam Perseus Mandate pod nazwą Perseus Mandate, gdzie mamy 2 dodatki, które były również tutaj omawiane. Natomiast jest to jakby zamknięta historia. Część trzecia była ostatnią częścią i póki co nie wygląda na to, że gdzieś tam pojawią się jeszcze jakieś części Feara, może tak, może nie. Wiem, że część druga też miała jakieś dodatki, jakieś DLC-ki, niestety nie dane mi było w nie zagrać, więc nie wypowiem się na ich temat. Natomiast część druga jest takim generycznym, bezpiecznym shooterem. Jeżeli grałeś część pierwszą i Ci się podobało, no to dwójka da Ci dokładnie to, co Ci się podobało. Tylko trzeba tutaj dodać, że dokładnie to, nie za wiele nowego, dokładnie to, co Ci się podobało, znajdziesz w części drugiej. Niemniej spędziłem nie mogę powiedzieć, że niemiło spędziłem, bo to nie jest krab. Spędziłem całkiem miło te kilka godzin. Nawet tam gra, tak jak mówię, kilka razy udało się i mnie w jakiś tam sposób wystraszyć, czyli tam, że podniosłem brew jedną ze zdziwienia, to może było najwięcej, co się grze udało wykrzesać z mojego strachu, natomiast gra taki bezpieczny sequel. Oczywiście, tak jak mówię, no jeżeli lubisz FPS-y, czy lubisz Feara, grałeś część pierwszą, no to dwójka Ci się będzie podobała, natomiast jeżeli nie grałeś w jedynkę, a nie grałeś w dwójkę, ja bym sobie na Twoim miejscu darował. Nie jest to tytuł, to jest taka gra, którą zapominasz w momencie, kiedy ją kończysz. Kończysz grę, odstawiasz na półkę i w zasadzie zapomniałeś, o co w tej grze chodziło i co tam w tej grze się działo. To jest właśnie taki tytuł, problem każdego generycznego shootera FPS. Właśnie to, że w momencie, kiedy go odstawiasz na półkę, zapominasz, o czym tak naprawdę był. Bo powiem Wam, że czasami nawet złe gry, krapy, zapamiętuje się na dłużej, jeśli mają jakiś swój charakter, mają coś, jakiś element, coś charakterystycznego, jakiś taki pazur, a Fear 2 to jest właśnie takie trochę flaki z olejem i zapominasz po prostu, w ogóle wylatuje Ci z pamięci, co tam w tej grze się działo i niestety tutaj też się z tym muszę zgodzić, że Fear to gra, którą prawdopodobnie za 3 miesiące w ogóle nie będę pamiętał, o co tam chodziło i co tam się działo, bo nie działo się tam nic, co było warte zapamiętania, może tak to powiem. Niemniej, w wersji na Xboxa 360 możemy odpalić grę
we wstecznej kompatybilności. Niestety nie działa ona w wyższej rozdzielczości, to nadal działa w 720p, aczkolwiek jest poprawiony framerate. Nie grałem w oryginalną wersję FIR na Xboxie 360, więc nie wiem, czy tam ten framerate był kiepski, czy nie, natomiast tutaj jest na pewno bardziej stabilny na Xbox Series X. Oryginalnie FIRa grałem na PC-cie, natomiast wersję konsolową pozwoliłem sobie zagrać dopiero teraz. No i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o płynność, jest dobrze, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to tylko 720p. No ale jeżeli chcecie zagrać, powiedzmy, nie wiem czy są jakieś, może są jakieś mody do FIRa, aczkolwiek ja nie jestem fanem modów, wolę grać tak zwane gry sauté, no ale może jakieś tam, pewnie żeby Alma z gołymi cyckami biegała, pewnie są takie mody, mody do wszystkiego. Niemniej dzisiaj, jeżeli naprawdę nie masz co robić i nudzi Ci się w domu, zagraj FIRa, ale jeżeli masz co robić, masz w co grać, no to wierz mi, że lepiej sobie tą grę odpuścić. Prawdopodobnie jeszcze w to było grane pojawi się część trzecia, skoro zacząłem całą serię, no to pewnie jeszcze trzecią też skończę, która również będzie ogrywana we wstecznej kompatybilności na Xbox Series X. To tyle. Nie oceniajcie mnie źle, ani mojego filmu, i z tego powodu, że różni się moja opinia od waszej, natomiast ja uważam, że nie jest to dobra gra. Jest to średniak. Taki średniak z średniej półki, czyli gdzieś dokładnie po środku, 5 na 10. Tyle mogę powiedzieć. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Materiał o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz materiał wygenerowany losowo przez algorytm YouTube'a.